Najciekawsze rzeczy dzieją się tutaj na połączeniu mikroprocesora z pamięcią. Będę chciał zakłócić tą komunikację albo ją zmodyfikować i dlatego przerwę połączenia między procesorem a pamięcią. My wyprowadzimy to na zewnątrz za pomocą taśm sygnałowych i długość tych przewodów sama w sobie może już doprowadzić do zakłóceń transmisji. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. W pierwszej kolejności trzeba usunąć solder maskę na tych ścieżkach i trzeba to zrobić w sposób mechaniczny. I have an ego. Because even the one who is reflecting is the ego. Basically, ego has a sense of self and who wanted to continuously be in that situation. From far away, regardless of somebody is alive
Czyli tak, na dole mamy rozdzieloną przerwę w komunikacji pomiędzy pamięcią i procesorem. Czyli tu tu jest jakby droga sygnału do części adresowej pamięci, a tu jest droga sygnału z części data, czyli tutaj procesor adresuje, co chce dostać, a tutaj tędy dostaje informacje z pamięci. No i my po drodze postawiliśmy tutaj takie wyłączniki. Możemy sobie dowolnie tę informację wyłączać, przełączać, komutować. Na przykład teraz możemy sobie wyłączyć na przykład kilka bitów zobaczmy najpierw jeszcze pianinko. Wyłączamy kilka bitów części adresowej. No i teraz, gdy wciskamy klawisze, to już jest zupełnie coś innego. Wracamy, reset. No i znowu sobie możemy odłączyć coś teraz, na przykład w 2 bity w części danych. 1 bit, 2 bity w części adresowej. Teraz sobie możemy na przykład to w ogóle zamienić miejscami, czyli sygnał danych powinien trafić tutaj, a my zamiast danych podłączymy go z adresowaniem, czyli tutaj. Muszę powiedzieć, że w ten sposób preparowanie instrumentu, czyli przerywanie mu ścieżek danych daje o wiele głębsze, o wiele bardziej sążniste efekty jednak niż tylko zwieranie tych rzeczy ze sobą na różne sposoby. Teraz tutaj u góry jest takie pole, taka farma właściwie eksperymentalna. Doprowadziłem tutaj zasilanie 5 V, plus i minus. Zobaczmy sobie najpierw to zasilanie, jak ono zasila. Proszę, tutaj mamy szynę znowu zasilającą. Tutaj są wszędzie minusy na tych kropeczkach, a tu są wszędzie plusy, więc bierzemy sobie diodkę. Najpierw rezystor 220 ohmów, ciach. Teraz diodkę. Weźmy sobie taką, żeby miała w miarę równe nogi. No i bierzemy, na dole jest minus, u góry jest plus, tak? Czyli na dole dłuższa noga u góry, krótsza na dół i oczywiście dioda nie świeci. Aha, no tak, nie świeci, bo jeszcze muszę ją podłączyć do góry. Tak, elektronika jest jednak źródłem niekończących się zaskoczeń, przynajmniej dla mnie. Ciach, no i się świeci, tak? Dobra, świeci się diodka. I teraz co to oznacza? Oznacza to, że u góry mamy po prostu pole do eksperymentów. Możemy tutaj budować inne obwody i łączyć je pomiędzy tutaj magistralę danych, magistralę adresową. Spróbujmy sobie wypróbować dwie rzeczy. Podłączymy sobie tutaj u góry inwerter logiczny i podłączymy sobie bramki NAND, czyli zostawimy sobie tą diodkę, niech się świeci albo nie. No i teraz tak, mamy układ scalony, prościutki, proszę bardzo, HCF4011BE, HCF4011 są to 4 bramki NAND, tak? I wkładamy go tutaj teraz w nasz breadboard. Drugi układzik to mamy 40106, czyli 6 inwerterów logicznych. 6 inwerterów, 40106, wkładamy go obok. Teraz te układy trzeba zasilić, czyli po pierwsze orientujemy je poprawnie, a mianowicie tym wgłębieniem tutaj, powiedzmy sobie, w lewo. No i teraz patrzymy, tak jest nasz układ scalony, to jest ta noga i tak dalej.
No i one zawsze są tak samo zasilane. Tutaj jest plus, tu jest minus. Czyli tu jest plus, a tu jest minus. Tak, myszko? Z kim ty rozmawiasz? Nagrywam film na wideo dla ludzi, żeby pokazać im, jak się bawić syntezatorami. Możesz lizakiem pomachać w kadrze? Pomachaj tu lizakiem zielonym, tu, gdzieś tutaj mniej więcej. O, pozdrowienia od Zuzi. Daj. No już. Niżej łapka, o, tu. Tak, pozdrowienia od córeczki, buziak. I teraz tak, podłączamy, czyli do tej nogi doprowadzamy plus, do tej ostatniej minus, tak? Zgodnie tutaj, córeczko, nie będzie Ci widać, najwyżej łapkę możesz Ty wsadzić. Tutaj mamy VCC i GND, tak? VCC, GND. Czyli tutaj robimy sobie zwarcie i na dole bierzemy sobie takie sympatyczne łączówki i ciach. Polecam gorąco kupno takiego zestawu pogiętych już i odizolowanych drucików. To bardzo wszystko fajnie się robi i ładnie to wygląda. I teraz tak, jak będziemy to wszystko potem łączyć, różne elementy ze sobą, to pamiętajcie, żeby omijać te wyprowadzenia z zasilaniem, tak, żeby ich nimi się po prostu nie bawić za bardzo, nie próbować łączyć ich z innymi układami scalonymi w innych różnych miejscach. Znaczy, no logicznie to będzie plus 5, no to będzie po prostu logiczna jedynka, a z 0 to będzie logiczne 0. No, niby nic się nie powinno stać, ale jednak dobrą zasadą jest nie gmerać zasilaniem po układach scalonych podczas preparowania tych instrumentów, bo jak ten trafimy na jakiś inny układ niż logiczny, to łatwo będzie go po prostu skopcić wtedy, albo w inny sposób go tam jakoś uszkodzić. No i zasilamy sobie drugi układ. Tutaj plusik. Jak widzicie, praca z breadboardem jest naprawdę przyjemna. I tu mamy minusik. Proszę bardzo. No i załóżmy, że są oba zasilone. Teraz możemy sobie tu jeszcze postawić diodę, żeby nam było weselej. Na plusie. Tu i rezystorem ją teraz łączymy z minusem. Ciach. No i się świeci, wszystko żyje. Mamy przełączone przełączniki, normalnie się procesor komunikuje z pamięcią. No to teraz sobie na przykład zróbmy tak, że odwrócimy mu na przykład sygnał. Powiedzmy, nie wiem, no gdzie myślicie? Na adresie, na danych, powiedzmy, że na adresie, tu. Zrobiliśmy przerwę. Na razie, tak? Jest przerwany ten 7 bit komunikacji teraz. No i patrzymy, sygnał płynie w tą stronę, w dół, czyli bierzemy go z góry, ciach, do inwertera. Patrzymy sobie na tej 40-106 inwerter, jest tu jest bramka NAND. Weźmy sobie najpierw inwerter. Jak te inwertery są? Jeden wejście, tu jest wejście, wyjście, wejście, wyjście, tak? Pin 1, pin 2, czyli wejście na pin 1. Nic się nie dzieje. Pin 2 to jest wyjście. I to wyjście tutaj. Zobaczmy. O! Ciekawe. Jak ładnie szumi. Dobra, weźmy sobie, zobaczmy, jak to brzmi bez tej inwersji. Jeszcze raz. No, w ogóle nie brzmi, też fajnie. A z inwersją?
sobie ten szum narasta. No dobra, mamy tą inwersję, bardzo fajnie. Na logikę, jak to zewrę, to powinno być tak jak było. No, czyli tu widać działanie tych wyłączników dobrze, że jest włączony, jest ok, normalnie gra, tak? W miarę. Teraz przerywamy komunikację na bicie 7. Jest kwas, nie? Dobra. Nie no, super, nie mogę się nacieszyć. Dobra. Teraz podłączymy sobie bramkę. Użyłem bramki NAND. NAND, czyli AND z N na początku, czyli AND z negacją. Czyli to jest brameczka, która ma tutaj 2 wejścia, 1 wyjście i mamy jeden, drugi sygnał. Gdybyśmy normalnie mieli w bramce AND, to jest 1, 2 i tu by było 1, a że jest sprzeczenie, czyli negacja logiczna, tak, to jest tutaj wtedy 0. No i ona ma tam te 4 stany logiczne, jest ten, tego nie ma, to tamto, on sobie tam po prostu różne sygnały wchodząc tutaj dają na wyjściu coś innego zupełnie. No i tak sobie to podłączmy, weźmy 2 wejścia bramki, na 2 wejścia bramki dajmy 2 sygnały z 2 bitów adresowych i wyjście tej bramki dajmy jako trzeci, dajmy jako 11 bit adresu. Tu sobie rozerwaliśmy połączenie z procesorem tutaj tego bitu adresowego i on będzie dostawał skwaszoną informację z tych dwóch, nie? Wypadkową jakąś dziwną, zgodną z tabelą prawdy tej tutaj brameczki. To zobaczmy, jak to brzmi. Ok. Teraz zobaczymy, jak działa informacja wyprowadzona z tej bramki na drugi bit danych. Dobra, teraz spróbujemy sobie puścić melodię tutaj songa, tak zwanego z ROMu. I tak właśnie brzmi Obladi Oblada Beatlesów z tym naszym małym udoskonaleniem. Ok, stop.